Nadszedł czas, by podsumować dotychczasowe doświadczenie z bądź co bądź kontrowersyjną modyfikacją do Gothica o nazwie New Balance. Moje podejście do tytułu było od początku negatywne, a ogrom funkcji, nowych misji, postaci czy miejsc przytłaczały mnie z każdą godziną coraz bardziej. Nie pomagały też wiadomości od widzów, którzy przestrzegali mnie, bym za wiele nie oczekiwał i naprawdę obniżył poprzeczkę, jeśli chce się dobrze bawić. A głównymi argumentami przeciwko modyfikacji była kradzież asetów z innych gier, ogrom nowych lokacji bez charakteru, gdzie nawalone zostało po prostu od groma drzew i przeciwników oraz oczywiście fabuła, na którą olbrzymia część graczy zalecała mi w ogóle nie zwracać uwagi, bo jest ona kiepska i nieprzemyślana. W tym materiale chciałbym podsumować swoje pierwsze, a zarazem 90-godzinne podejście do New Balance. By ta recenzja w ogóle miała spójność, to przed obejrzeniem zalecam zapoznać się z moimi poprzednimi dwoma materiałami z tej serii, bo bardzo dużo będę się do nich odnosił, tak więc by mieć pełen obraz sytuacji tego, o czym dziś będzie mowa, to zalecam nadrobić zaległości. Na wstępie też chcę rozwiać wątpliwości tego, na jakiej wersji skryptu przechodziłem grę. I tak jak z początku, mając problemy ze skryptami, nie chciałem za bardzo podawać źródła, by nie robić złej reputacji, tak zaraz po publikacji mojego pierwszego materiału dostałem mnóstwo wiadomości, jak mój problem naprawić i jeszcze tego samego dnia wszystko zostało naprawione. Chłopaki szybko zareagowali i pomogli mi naprawić mój błąd, za co serdecznie wam dziękuję i naprawdę podziwiam ogrom pracy, którą włożyliście w swoje projekty, a poziom waszych polonizacji to naprawdę wysoka półka. Mam nadzieję, że prace nad dubbingiem idą u was bez przeszkód, bo zgromadziliście naprawdę imponującą ilość aktorów głosowych i wręcz nie mogę się doczekać, by ograć w pełni zdubbingowaną przez was modyfikację. Mam też świadomość, że moje materiały trafiły w serca niektórych mniej zdecydowanych graczy i po moich namowach jednak zdecydowali się sprawdzić modyfikacje na własnej skórze. Ale jakby ktoś jeszcze się wahał, to w opisie filmu wrzucę wam linki do pobrania modyfikacji ze strony Safaris, gdzie ładnie wszystko macie opisane krok po kroku, a jeśli natrafilibyście na jakiś problem, to chłopaki na swoim Discordzie bardzo chętnie pomogą wam ze wszystkimi problemami. Materiał ten nie będzie stricte konkretny, a bardziej skupiać się będę na swoich luźnych przemyśleniach odnośnie gry, mechanik czy całej tej otoczce kontrowersyjności tytułu. Ale zacznijmy od początku. Ostatnie moje materiały z moda były dosyć mocno jednostronne i wypowiadałem się o modyfikacji w samych superlatywach. Można było odnieść wrażenie całkowitego porzucenia przeze mnie stanowiska krytyki na ten tytuł. Jednak ja za każdym razem powtarzałem, iż nie mając pełnego obrazu po prostu nie ma sensu wypowiadać się krytycznie. Ten czas niestety nadszedł, ponieważ tytuł ukończyłem i w momencie pisania tych słów ogrywam modyfikację po raz drugi. Tym razem, tak jak zapowiadałem, skupiłem się na profesji magicznej, którą został klasyczny już mag ognia. Tak wiem, polecaliście mi łowcę demonów, ale ja najzwyczajniej w świecie chciałem znów popatrzeć na obrazy Babo. Czy po ukończeniu tytułu nadal uważam New Balance za najbardziej dopracowany mod do Gothica? Bez wątpienia, natomiast finalnie znalazło się kilka wad, o których zwyczajnie trzeba powiedzieć głośno, bo w całym tym natłoku pięknych słów i przechwalania modyfikacji musi znaleźć się wątek krytyczny, by nie mydlić oczu potencjalnym nowym graczom. New Balance to, tak jak już kiedyś wspominałem, swego rodzaju MMO dla jednego gracza. Choć też schodzą słuchy o jakimś trybie co-op, gdzie będziemy mogli z kolegą penetrować ruiny Adanosa. Nadal trzymam się tego stwierdzenia, bo idealnie opisuje ono, czym tak naprawdę jest ta modyfikacja. Tak jak sam Gothic to była swego rodzaju przygodówka z naciskiem na eksplorację i fabułę, tak New Balance poszedł w styl bardziej slashowy, a rozgrywka jest w stylu Diablo, gdzie po prostu czyścimy ogromne obszary z ogromnej ilości orków czy szkieletów. W tym miejscu trzeba zapytać samego siebie, czy MMO musi posiadać dobrą fabułę? A no właśnie nie musi, bo element ten zwyczajnie schodzi na dalszy plan. W MMO istotny jest aspekt społeczny, grind czy zwyczajny fun i to właśnie oferuje graczowi New Balance. O samej fabule słów kilka, bo tak jak z początku zalecano mi się w ogóle nie przejmować, tak jednak zwróciłem uwagę i szczerze nie jest tak źle. Niektóre wątki są tak bzdurne i pozbawione sensu, że z politowaniem patrzyłem w monitor, a scena przydzielenia Grega do paladynów to już jakiś wyższy poziom urojenia. Niemniej, że tak to ujmę, były momenty, gdy zwyczajnie fabuła miała swoje dobre chwile czy zabawne sytuacje, a akcje typu atak piratów na Khorinis czy Torben Władca Demonów na długo zapadną mi w pamięć. Wątek opiekunów, który przez wielu był mocno krytykowany, mi się natomiast podobał. Ogólnie twórcy chcieli chyba trochę uzupełnić braki fabularne z klasycznego Gothica 2, dodając dużo wątków mających na celu wytłumaczyć niedokończone historie czy nieścisłości.
Wojna bogów, utracenie magii run w trakcie ogrywania 7 rozdziału, czy wojna o Korinis, w której tym razem możemy wziąć czynny udział, to tylko kilka przykładów tego, jak New Balance swoimi mniej lub bardziej udanymi pomysłami starało się uzupełnić braki fabularne w drugiej części sagi. Tak jak mówię, nie zawsze to wychodziło, ale to fanowska interpretacja, która może znacznie odbiegać od tego, jak ty byś to zinterpretował. Ja osobiście jestem fanem dobrej fabuły, co niejednokrotnie w swoich materiałach przypominam, natomiast co być może bardziej istotne, jestem otwarty na własne interpretacje dzieł wszelakich oraz sposób ich przedstawienia. No ale serio, zrobienie z In Extremo Gildii Zabójców to już jakieś wyższe urojenia. Dlatego też New Balance pod względem fabuły oceniać mogę co najwyżej z przymrużeniem oka, bo tak jak w przypadku kilku pomniejszych wątków jestem w stanie pochwalić zamysł i jego przedstawienie, tak większość tytułu to zwyczajne pomysły pisane na kolanie z absurdalną ilością dialogów, które nierzadko trwają mi nawet kilka minut. Te absurdalnie długie dialogi są czymś, przez co może cię rozboleć ręka podczas ogrywania tej modyfikacji, bo szczerze wątpię, że ktoś spoza kręgu retardingowców te okrutnie przeciągane dialogi w ogóle czyta. I w tym miejscu mam zagwozdkę, bo albo mam jakieś urojenia gotikoidalne, albo miałem w opcjach taką funkcję jak skróć dialog Xardasa i Pyrokara, który to był dialogiem trwającym chyba ponad 10 minut. Także dajcie znać, czy faktycznie taka opcja istnieje w grze, czy mi coś się pomyliło. Tak luźno teraz myśląc, to być może przydałby się jakiś dłuższy materiał, w którym przeanalizowalibyśmy całą fabułę New Balance. Także jest to kwestia, myślę, do przemyślenia. Finalnie fabułę oceniam na plus, ale mam tu na myśli 3+, bo liczne udziwnienia, łatanie fabuły na siłę pomysłami wyssanymi z palca, czy te absurdalnie długie dialogi sprawiają, iż nie bez powodu mod ten trzyma miano najgorszego pod względem fabuły właśnie. Co do samych mechanik gry, jak i ich zastosowania podczas zabawy, to nadal jestem pod wrażeniem tego, jak wiele funkcji modyfikacja nam oferuje. A zależnie od wybranej przez nas ścieżki, oferowane funkcje są inne. I nie jest to sytuacja z podstawki, gdzie zależnie od wybranej przez nas gildii zmienia się tylko pancerz, sposób zadawania obrażeń czy kilka zadań, bo w New Balance nasz wybór to całkowicie nowy build, nowe umiejętności czy sposób zabawy. Jeśli chodzi o moje drugie podejście do tytułu, to już teraz, będąc dopiero w 2 rozdziale, widzę, ile treści pominąłem. Lecz ja muszę naznaczyć, iż ja nie zaliczam się i nigdy nie będę się zaliczał do retardingowców, którzy maksują tę grę, by potem na śmiesznych Discordach miętosić Adanosa pod to, że udało im się przejść poziom Nightmare. Traktuję tego moda jak zwyczajną zabawę, a nie tytuł, przy którym będę tryhardował i pod publikę udawał, jaki to nie jestem zajebisty. Jestem świadom, iż w ten sposób nigdy nie odkryję 100% zawartości tego moda, ale zwyczajnie nie traktuję tej zabawy na poważnie i podchodzę do niej ze sporym dystansem. Moje pierwsze podejście trwało 90 godzin, a podczas jego trwania ukończyłem tylko wątek asasynów, kupców, opiekunów i druidów, a frakcji tych jest znacznie więcej. Czy pominięcie tak znacznej ilości treści wpłynęło na moją grę? Nie szczególnie. Nieświadomość z istnienia danej treści nie wpływa na nas w żaden sposób. Ja dopiero w połowie gry odkryłem możliwość posiadania przywołańca i tego, że istnieją takie wątki jak Gildia Zabójców, którą to sobie zablokowałem przy pierwszym podejściu, bo nie stawiłem się na czas w karczmie. Nawet teraz, podczas drugiego podejścia, odkrywam mnóstwo nowych rzeczy, wątków czy misji, co sprowadza nas do mojego postanowienia z początku zabawy z tytułem, iż grę zamierzam przejść bez korzystania z solucji. A czy da się tę grę przejść bez solucji? I tak i nie, ale już ci tłumaczę, o co chodzi. Bardzo wiele wątków jest absurdalnych, a cała pustynia Adanosa jest tego dobrym przykładem. Trzeba latać z jednego punktu do drugiego, a bez świadomości kolejnych kroków utkniemy w wielu wątkach na naprawdę długie godziny, szukając jednego przycisku czy piedestału, który musimy nacisnąć, by pchnąć wątek dalej. Nawet nie ogrywając nigdy New Balance, wystarczy przeczytać sobie niektóre wątki z solucji, by złapać je za głowę, bo ilość głupich questów i warunków, które trzeba spełnić, by je w ogóle rozpocząć, przyprawia o wylew. Wielu z, nazwijmy to, profesjonalnych retardingowców będzie wam wmawiać, że questy są genialne, proste i przemyślane i trzeba mieć stopień upośledzenia, by ich nie ukończyć, ale bądźmy szczerzy. New Balance posiada questy, które w dużej mierze jesteśmy w stanie wykonać bez solucji. Natomiast może to nieść za sobą spore konsekwencje, gdzie zwyczajnie zablokujemy sobie jakiś wątek czy dalsze zadania. Dodajmy do tego liczne wymagania, takie jak kolejność czynności, limity czasowe na wykonanie zadania, czy cholernie idiotyczny pomysł z ograniczeniem zapisu gry tylko do pewnych miejsc i już masz obraz tego, jak wygląda klasyczny retarding.
New Balance takich wątków miał sporo, gdzie mimo studiowania questloga kilkukrotnie i lizania każdej ściany w lokacji nie byłem w stanie pchnąć wątku dalej. Nie dziwi fakt, że bardzo wiele weteranów tytułu głosi hasła typu, że New Balance robi się przyjemny dopiero za drugim czy trzecim podejściem. Dlaczego? No bo wtedy już mamy jakieś pojęcie, co gdzie należy zrobić i nie potrzebujemy mieć włączonego non-stop drugiego monitora, na którym przez całą zabawę wyświetlana jest solucja, bo bez niej pozbawisz się sporej części kontentu. Gdyby nie solucja, to aktualnie na liczniku miałbym pewnie ponad 170 godzin i nadal nie miałbym ukończonego tytułu. Tylko błąkałbym się po pustych już lokacjach, szukając jednego questowego potworka do zabicia, czy postaci do zagadania, by pchnąć wątek dalej. Ja nigdy w serii Gothic nie użyłem solucji, a w tym przypadku była ona wręcz konieczna, by cokolwiek osiągnąć. Tego typu pomoc używam dopiero pod sam koniec gry w wielu tytułach, jeśli brakuje mi już cierpliwości, by szukać kolejnych to znajdziek rozsianych po wielkiej mapie. W przypadku New Balance solucja to wręcz konieczność, a mechaniki takie jak reputacja, kolejność wykonywania działań, czy odpowiedni wybór dialogu to chleb powszedni tego tytułu. Ja serio nie mam pojęcia, po jaką cholerę tak usilnie utrudniać grę i dla kogo pierwotnie ona była stworzona. A ogrywanie tego tytułu bez solucji sprawia wrażenie, iż fabuła i zadania są zrobione na siłę, by jak najbardziej je utrudnić bezsensownymi rozwiązaniami. O samym trybie hardcore nie ma sensu w ogóle mówić, bo to pewnie najzwyczajniejsze w świecie podkręcenie wszystkich parametrów, tak by bez bugowania gry nie było możliwości jej ukończenia. No, brzmi to jak dobra zabawa. Dodajcie do tego jeszcze licznik czasowy na ukończenie tego trybu i brak możliwości zapisu, wtedy to dopiero retardingowcy będą mieli powód do miętoszenia szponu Beliara. Tutaj taki mały disclaimer, bo jeśli szukasz faktycznego wyzwania w grze, to spróbuj sił w Soulsach czy Bloodborne, zamiast szukać sztucznie rozdmuchanego wyzwania w modzie do Gotika. Poza całą tą otoczką kiepskiej fabuły, specyficznego community psychofanów, ogólnej toporności i braku przejrzystości, to New Balance to naprawdę interesujący produkt, który to w swoich założeniach jest czymś w rodzaju niedzielnego rosołu z resztek, gdzie postanowiono wrzucić do gara wszystko bez składu i ładu, licząc, że wyjdzie z tego dobra potrawa. Potrawa wyszła i nawet potrafi niektórym zasmakować, ale ja chyba mam jakieś dziwne, spaczone patrzenie na game dev, bo czy gier się nie robi po to, by gracz się dobrze bawił i co najważniejsze, był w stanie ukończyć tytuł? Niektórzy widocznie myślą inaczej i serwują bądź co bądź interesującą treść, która niepotrzebnie jest opakowana w absurdy i nieprzemyślane rozwiązania, czego przykładem jest chociażby usunięty Marvin Mode z bazowego retardinga, gdzie twórcy argumentowali to tym, że nie popierają oni cheaterów. No dobra, fajnie, ale skoro już mowa o cheaterach, to jednym z największych zarzutów wobec New Balance, czy jak to woli returninga, jest to, że kradnie on asety z innych gier, takich jak Wiedźmin, Skyrim czy Dark Souls. Bardzo często ktoś wypisuje takie rzeczy pod materiałami z tego moda, lecz szczerze, czy tak faktycznie jest? Zamiast słuchać takiego biadolenia, to zwyczajnie skontaktowałem się bezpośrednio ze studiami, od których asety zostały do returnika zapożyczone. Nie będę tutaj wklejał całych korespondencji poszczególnych firm, bo nie ma sensu wrzucać tutaj dziesiątek maili, a skupię się tylko na jednej wiadomości otrzymanej od ekipy CD Projekt Red, bo jest ona najwygodniejsza do przytoczenia przeze mnie w tym materiale. Pani Monika, z którą prowadziłem rozmowę, obiecała przeanalizować wraz z zespołem treść modyfikacji oraz tego, jakie asety z ich gier zostały w New Balance użyte. Najciekawszy natomiast był link, który otrzymałem, a prowadzi on nas do podstrony opisującej zasady tego, jakie treści fanowskie można tworzyć w oparciu o treść należącą do CD Projekt Red. Nie będę tutaj czytał całości, bo w opisie filmu wrzucę oczywiście odnośnik do tej strony, byś mógł sobie sam ją przeczytać, lecz chciałbym skupić się na paru fragmentach, byśmy wiedzieli, na czym stoimy. Najbardziej nas interesować będzie podpunkt 2c, w którym to możemy jasno przeczytać, że żadnego elementu obarczonego ich prawem autorskim nie można wykorzystywać w żadnym innym tytule. Wyjątek od tej zasady może stanowić tylko bezpośredni kontakt z działem prawnym Redów w celu, nazwijmy to, przymknięcia oka na złamanie któregoś z podpunktów. Z informacji, które zdobyłem, taka wiadomość z prośbą o zezwolenie nigdy do tych studiów nie trafiła, a jest to zwyczajna kradzież, czy jak to woli, zapożyczenie. Szczerze dziwi mnie fakt, iż modyfikacja jest na rynku tyle lat, ciągle ktoś ciśnie po nie od złodziei, a nikt tego przez tyle czasu nie zgłosił do odpowiednich miejsc? Pozostałe moje konwersacje pozostaną prywatne, bo póki co nie ma finalnej odpowiedzi na to, jakie działania zostaną podjęte w sprawie użycia asetów. Lecz w tym przypadku scenariusze są dwa.
albo temat przejdzie bez echa, jeśli twórcy modyfikacji nie monetyzują go w żaden sposób za pomocą Patronite'a czy innych zbiórek czy dotacji, albo osoba odpowiedzialna za modyfikację trafi na cel działów prawnych, z którymi rozmawiałem i elementy z ich gier, które do moda zaimplementowano, będą musiały zostać usunięte. Na ten moment nie jestem Ci w stanie podać żadnych konkretnych informacji, bo w momencie pisania tego skryptu nadal prowadzę konwersacje i brakuje finalnego stanowiska niektórych studiów. Natomiast jeśli dowiem się czegoś interesującego, to z pewnością podam informacje na swojej zakładce społeczności mojego kanału na YouTube. Przyszedł czas na moje podsumowanie. New Balance to wyjątkowo piękne drzewo, które niestety posiada problem z przegnitymi korzeniami. Modyfikacja bazuje i stara się poprawić bardzo wiele wad i udziwnień bazowego moda. I idzie jej to naprawdę świetnie, lecz mimo to nadal czuć ten retardingowy klimat w powietrzu, gdzie twórcy zamiast celować w oferowanie graczowi rozgrywki, to każą mu grać na ich zasadach. W przeciwnym razie nie zobaczysz sporej części przygotowanego kontentu. Cała fala krytyki czy ogólno przyjętej niechęci do tytułu jest moim zdaniem uzasadniona, ale tylko do pewnego stopnia. Bo tak jak wspominałem w moich pierwszych wrażeniach, znaczna większość hejtu wylewanego do sieci pochodzi od ludzi, którzy nigdy gry nawet nie mieli na swoim dysku, a swoją opinię opierają o memy z Returninga czy komentarze w internecie, gdzie ktoś tę modyfikację obraża. Czy jest to mod idealny? W żadnym wypadku. Kuleje tutaj bardzo wiele rzeczy i jest to swego rodzaju gówno z truskawkami. Modyfikacja, która ma przeogromny potencjał, lecz twórcy muszą zrozumieć, co chcą z nią zrobić. I zamiast dodawać kolejną lokację wypełnioną szkieletami, to może warto skupić się na sekcji fabularno-zadaniowej i być może w wersji 2.0 New Balance wprowadzić całkowity rework zadań dodanych w modyfikacji. Gdyby zamiast dodawania nowej treści skupiono się na poprawie przejrzystości i usuwaniu bezsensownych zadań, których wykonanie bez solucji jest mało prawdopodobne, to podtrzymałbym swoje pierwotne słowa, że mod ten po pełnej polonizacji stanie się hitem gotikowej społeczności. Skrócić monotonne dialogi, ułatwić przejrzystość zadań i zwerbować utalentowanych ludzi, którzy wprowadzą swoje modele do gry zamiast używać assetów z innych tytułów, co do których nie ma się żadnych praw użytku. Dodajmy do tego prężnie rozwijany polski dubbing i spora część obecnych hejterów do New Balance zasiądzie, jeśli tylko wyżej wymienione wady produkcji zostaną naprawione. Czy modyfikacje mimo wszystko polecam? Jak najbardziej. Mimo wielu wad to nadal bardzo przyjemny tytuł, który na ten moment oferuje naprawdę wiele godzin dobrej zabawy. Grunt to niskie oczekiwania, by zwyczajnie się pozytywnie zaskoczyć, zamiast wysokich oczekiwań, by się zawieść. Ode mnie na dziś to tyle. Życzę Ci udanego weekendu i do usłyszenia w kolejnym materiale.